Gościem dzisiejszego odcinka jest Marcin Osman. Przedsiębiorca, praktyk sprzedaży oraz autor 4 i współautor 5 książek oraz wydawca licznych bestsellerów. Drogi widzu, zanim przejdziemy do odcinka, chcielibyśmy zaprosić Cię do obejrzenia poprzedniego filmu na kanale z Dawidem Kozioł w ramach nowego formatu Finansowo Zależni. Kolejny odcinek z tej serii już w niedzielę o godzinie 19 na kanale Grzegorz Kusz. Cześć, z tej strony Agent Specjalny, witaj w kolejnym moim odcinku. Dziś gościem, który tutaj jechał przez śniegi, autostrady, płatne, niepłatne, zaraz się dowiemy, jest Marcin Osman. Witaj, Marcin. Cześć, witaj. Piękne studio. Piękne studio. Piękne studio, wy jeszcze czegoś nie wiecie, nie wiem, czy Marcin zaraz zdradzi, ale piękne studio tu, gdzie widzicie, ale tam jeszcze jest w budowie. Więc wszystko jest w budowie i chyba ktoś kiedyś ładnie powiedział, że po prostu w tym miejscu, w którym jesteś, to zacznij. Działaj tu i teraz. Tak, działaj tu i teraz, nie zastanawiaj się, nie rób idealnie, bo jak idealnie nigdy nie będzie, bo zawsze wszystko płynie, wszystko się zmienia i rynek się zmienia, biznes się zmienia, także zacznij. My zaczęliśmy i jak wiesz, nagrywamy i przypomnę chyba ten mój pierwszy film, który miał 7 minut. 7 minut nagrywany był na tarasie domu, który wynająłem, który dzisiaj zarabia cały czas dla firmy i ten film trwał 7 minut. Możecie go sobie znaleźć. Stresowałem się okrutnie, mówiłem już parę razy o tym, było 35 stopni, nagrywaliśmy to chyba telefonem, no i zaczęliśmy, nie zastanawialiśmy się totalnie, nie mieliśmy takiego sprzętu jak dzisiaj, ale poszło. Moje największe wideo jest nagrane telefonem. Siadłem w stoliku czekając, aż ona wyjdzie z basenu, w kafejce obok tego basenu sobie siedziałem, wyjąłem telefon, postawiłem sobie stojaczek, nagrałem i 9 miliona odsłon, nie? 9 milionów? Ćwierć miliona. Ćwierć miliona. Odsłon, no. O czym tak to było? Kilka dni. O tym, żeby nie wydawać pieniędzy, których się nie ma. Okej, to było o tej kawie? Tak. Dobrze pamiętam? Tak. Bo gdzieś mi się ten film przewinął i tak jakoś kojarzę go ta kawa z Starbucksa za 15. I to było ciekawe to, że ten film wystrzelił mocno, miał te 200 tysięcy odsłon w ciągu tygodnia i później się zatrzymał. Ktoś wyłączył prąd do tego wideo. Czyli rekomendacje YouTube'a przestały działać i to ma teraz tam 9 miliona odsłon, ale te pierwsze 200 tysięcy nakapało bardzo szybko. Tak, nie? Ale to jest ciekawe właśnie, że powiedziałeś, że doszedł ten film do pewnego momentu i wyłączono prąd, tak samo no dosłownie, bo nie jest możliwe, żeby rozpędzona maszyna nagle uzna ręczny i nie jedzie dalej. No, YouTube uznał, że wyłącza rekomendacje tego filmu dalej i on się nie rozrastał. Ale to parę minut temu jeszcze, zanim włączyliśmy tutaj nagranie, powiedziałeś, że twoje filmy dochodzą do kilku tysięcy i też się zatrzymują. Znaczy one średnio mają kilkanaście tysięcy odsłon, jak patrzymy z perspektywy kilku miesięcy wstecz, kilkanaście tysięcy odsłon. Mało, dużo, średnio, ciężko to określić, bo też ważna jest jakby waga tych odsłon, kto to ogląda, że ktoś zaangażowany robi mi fajny biznes, a ktoś, kto jest niezaangażowany, nabija odsłony, tego biznesu nie robi, bo nie kupuje czegoś u mnie na przykład. A tak widzimy, że robimy materiał, on się mocno rozpędza, nagle jest stop. Czyli rekomendacje YouTube'a przestały działać i on się zatrzymuje na jakimś poziomie, który był, wiesz, wysoko rósł i zatrzymał się. Nie z naszej winy, tylko algorytm czy jakiś fact-checker YouTube'owy uznał, że jednak mi się nie... Okej, koniec miłości YouTube'a i rób nowy film. Ciekawe. Napiszcie, jeśli jesteście ekspertami od YouTube'a albo macie kogoś, zapytajcie, dlaczego się tak dzieje, bo ja też jestem jakimś tam... Ale właśnie dużo ekspertyz jest, dlatego, że ta miniaturka, coś tego playlista, wdrożysz te rekomendacje, ale te filmy nie robią się milionowe. Jakby ty znasz swoją receptę YouTube'a, czemu u ciebie są miliony. Znaczy u mnie też, ale jakby więcej filmów u mnie te miliony zrobiło. U ciebie mniej filmów zrobiło większe miliony odsłon. Chyba podobnie. 4 miliony łącznie wyświetleń na... Gdzieś tak, no. U mnie. U mnie podobnie też. Podobnie. No. Ile tych filmów masz nagranych? 1000. Ja mam 150. Ile lat jesteś na YouTubie? Nie pamiętam. Bo też pytanie, jak to liczymy? Czy liczymy aktywne robienie, ciśnięcie YouTube'a, czy kiedy mam konto na YouTubie i pierwszy film tam poleciał? Pierwszy film do dzisiaj. Pierwszy film z 7-8 lat temu. 7-8. A nagrywany tak, wiesz, niepoważnie, że się stresujesz, że się pocisz, nie masz mikrofonu. Wtedy te telefony nie były tak dobre jak teraz, że możesz bardzo fajne wideo nagrać telefonem. Wcześniej to nie było takie oczywiste. Oczywiście, ale to 7-8 to jest dużo jak na YouTube'a, bo YouTube ma ile? 12 lat łącznie chyba w Polsce, tak mi się wydaje. Myślę, że tak od 3, 4, także robię tak, YouTube, nie, że to jest ważne, że to robi brand, robi pieniądze i to jest ważne. No okej, no to już wiecie, że to jest osoba, która jest aktywna na YouTubie. Jakbym cię zapytał, Marcin, albo ktoś by cię zapytał na ulicy, nie w windzie, bo ja tego nie lubię w windzie, nikt mnie nie pytał, czym się zajmuję, to się mówi. Jaka ci jest niezręczna. Tak, że musisz... Dobry. Że to jest w tej windzie jeszcze czasami są tam te strzałki, że tu nie można stać w windzie, że musisz stać te 20 centymetrów obok. Ostatnio była informacja, że w windzie mają być tylko 4 osoby, a ja mówię, ale jak? I tam, że 2 metry obok siebie. Ja mówię, ale ta winda ma 1,5 metra szerokości. No nie. Nie idźmy w tą stronę, nie idźmy w tą stronę. To nie dzisiaj. Ale ktoś cię pyta po prostu na imprezie,
na jakimś raucie, czym ty się zajmujesz, na czym zarabiasz i w czym mi możesz pomóc? Zawsze jestem przedsiębiorcą internetowym, czyli sprzedaję w internecie różne rzeczy. Moje główne przychody to jest wydawnictwo SM Power, czyli wydajemy amerykańskie bestsellery, piszemy swoje książki i sprzedajemy również książki innych wydawców na przykład, nie? Ale całość dzieje się przez ten lewar, jakim jest internet. Czyli to, że ja coś polecam, ludzie kupują. To, że ktoś, kto ma społeczność, poleca nasze produkty, powoduje, że też ludzie kupują. I to są, niewiarygodne sytuacje, gdzie ktoś na przykład ma duży Instagram, poleca naszą książkę i wpada zamówienia na przykład za 35 000 w dobę. Z tego jednego mikroźródła, nawet nie z posta, ale ze storysa. No, taki przykład mamy. A to właśnie pytanie, gdzie jest sekret tutaj, bo chciałbym, bo to jest dużo, ktoś dzisiaj sobie nas słucha, obojętnie jaki przedsiębiorca, no ale z jednego posta, który nagrywa się kilkanaście sekund, może nawet, jesteś w stanie wygenerować kilkadziesiąt tysięcy złotych, obojętnie kto ile dzisiaj zarabia. Bo liczy się to, ile osób obejrzało ten materiał i jakie jest zaangażowanie tej osoby ze społecznością. Mamy przykłady takie, gdzie ogromny influencer instagramowy pokazywał nasze produkty i wpadło dosłownie kilkadziesiąt zamówień. A my kogoś, kto miał społeczność mniejszą, o 1-0, że 50 000 odsłon, 50 000 followersów, a nie 500 000 followersów czy subskrybentów. I ten mniejszy robił większe zamówienia, takie właśnie 30-50 koła przychodu ze sprzedaży książek, więc tych zamówień musiało być sporo, żeby tą kwotę naprodukować. Ale właśnie ja się dzisiaj zastanawiałem, jadąc tutaj do studia, że jest bardzo dużo już takich kont internetowych, gdzie te osoby są znane. One coś robią w tym internecie w polskim i oni są znani często z tego, że są znani. Ja tak obserwuję, że 500 000 subskrypcji, że te filmy naprawdę po 500 000 wyświetleń każdy. Znaczy ja myślę, że ty i ja nigdy nie będziemy mieć takich... Ale tam właśnie nie ma żadnej sprzedaży. Ja się zastanawiam... Powiedz mi, jak ty to widzisz. Może na moim przykładzie, chociaż nie wiem, czy on jest dobry, bo ja raczkuję, ja to wszystko deleguję na zewnątrz. Nie znam się na YouTubie, na reklamach, na TikTokach, tak jak mówiłem. Dlatego masz odsłony. Właśnie, totalnie się na tym nie znam, nie chcę to robić. Chcę usiąść, porozmawiać, chcę wyciągnąć, chcę zawsze z kimś porozmawiać, kto jest lepszy w czymś, dowiedzieć się czegoś. To mnie ciekawi. TikToka podobno mam, nie mam na telefonie tej aplikacji, ale wiem, że tam są wyświetlenia, które kierują na Instagrama, i na YouTube'a. Tak. I to ma być, ale my nie sprzedajemy. Jeszcze nie sprzedajemy. Mamy właśnie plan na nowy rok i chciałem zapytać ciebie, kiedy jest dobry czas, bo zauważyłem, że ty masz 2 razy mniej subskrybentów na YouTubie i to chyba nie ma znaczenia, bo powiedziałeś, że właśnie zaangażowanie i jakość tej bazy, jakość klientów, zaufanie? Zaufanie i relacje ze społecznością i doświadczyłem tego bardzo mocno lat temu, bodajże 4, gdzie napisałem książkę Sprzedawaj więcej i to była zakomunikowana przedsprzedaż i nagrałem wideo, gdzie miał być, piękny sprzęt, kamery, nie wyszło, więc po prostu nagrałem u siebie w pokoju, siedzę w dresie, mówię, że już książka jest, bo tak się nie mogłem doczekać tego, że ona już jest, a nie, żebym czekał tydzień kolejny, odwlekając premierę książki, bo nie dojechał montażysta wideo czy operator. I nagrałem takie wideo, które miało 1000 odsłon, ale to wideo, które miało 1000 odsłon, zrobiło mi sprzedaży za ponad 10 000 złotych tej książki. Przez noc, przez tak kilkanaście godzin. I to jest takie wow, to nie urosło to wideo w 1 000 000 odsłon i to się nie zamieniło w 3 miliardy przychodów z książki, ale to pokazało, że mała społeczność zaangażowana wystarczy, żeby prowadzić godne życie. Zgadza się. Ja kiedyś słyszałem, nie powiem, znasz na pewno tę osobę, też już kilka przykładów mi się pojawiło w głowie, ale dobra, jeden przykład, że ta osoba powiedziała mi tak: Grzegorz, kiedyś potrzebowałem sobie kupić jakąś rzecz do domu, bo robiliśmy remont, po prostu chciałem to wymienić i mówię, mam bazę mailową, no to wyślę jakąś wartość i wysyłam wartość z czymś, co mogę zaoferować i ten mailing mi generuje to tyle, że mogę sobie to kupić i to kilka razy. I ja wtedy mówię, wow, to było parę lat temu. I ja mówię, serio? Ale dowiedziałem się ze źródeł naokoło tej osoby, że faktycznie to jest prawda. Na początku się trochę czaiłem, mówię, kurczę, ja to wiem, to jest jakieś takie oszustwo. Jak można jednym mailem wygenerować sobie 50 000 złotych, kupić sobie tą rzecz kilka razy? I dla mnie to było takie z kosmosu, że on kogoś oszukał, nie? Że w ogóle jak mailem można tyle pieniędzy przyciągnąć w jedną noc. A teraz wiem po czasie, że tu daj tylko wartość, ona musi mieć jakąś cenę, no i odpowiednia ilość osób to kupi i to się po prostu robi. Widzę dwa elementy. Jeden to jest danie wartości, a drugi umiejętność poproszenia, zapytania o to, czy chcesz u mnie coś kupić. I często ci, którzy mają ogromne zasięgi, potrafią dowieść wartość, w postaci merytoryki, rozrywki, pokazywania, nie wiem, dupy, cycków, whatever, ale to jest wartość, którą cenią ludzie, nagradzając to czasem oglądania tego materiału, ale nie potrafią poprosić o zamówienia. Poprosić w sensie, zaproponować im, że hej, nie wiem, czy wiecie, możecie u mnie kupić to i to. A ja moją społeczność tak prowadzę, że od samego początku wiadomo, że u mnie można kupić
i że będę mówił o sprzedaży i że na webinarze, na którym cię zapraszam za free, będzie merytoryka, ale na koniec również będzie mega deal. I ja się nie boję wyciągnąć ręce po te pieniądze, no bo oni chcą u mnie to kupić, tylko muszę im to umożliwić. Fajnie powiedziane właśnie. Jak byłem w podróży 4 lata temu, czy 5, po Tajlandii przez prawie 2 miesiące, była taka sytuacja, że siedzieliśmy przy basenie i chlapnęliśmy wodą na komputer, który był nowym komputerem, tam kosztował około 12, 100 tysięcy i zalaliśmy komputer. Po prostu tam wysłałem mailing do mojej bazy, opisując historię. Siedzimy przy basenie w Tajlandii, zalaliśmy komputer, dałem zdjęcie tych części takich zaśniedziałych już wręcz. Bardzo szybko, woda chlorowana bardzo szybko niszczy komputery. I słuchajcie, tym komputerem montowaliśmy dla was wideo na YouTube'a, które są za free. Deal jest taki, pomóżcie nam kupić nowy komputer i macie kod rabatowy, 20% powiedzmy na zamówienia. I mogliśmy kupić, wiesz, kilka komputerów po tej akcji. Kilka komputerów. No. Drodzy widzowie, jak wiecie, nasze studio nie jest skończone. Jeszcze z drugiej strony mamy tutaj... To musiałbyś wyprzedaż tych rzeczy, które są z tyłu. Tak, musimy tutaj zrobić wyprzedaż albo dni otwarte i sobie tutaj każdy coś kupi. Także to jest fajne, ale... Zrób promocję pod tytułem, że kup sobie, nie wiem, za 50 zł cegiełkę, pudełko niespodziankę. Wyślij ci coś z tego mieszkania za 50 zł. Jeden dostanie łyżkę, drugi dostanie mikser, trzeci patelnię i masz... Super, nie wiem co mama Filipa na to. Kupisz, podzielisz się z nią zyskiem, bo kupisz jej nowe rzeczy. Tak. No. To jest... Ale właśnie tutaj na pewno dotarliśmy do takiego momentu, gdzie... 50 zł. 50 zł za szklaneczkę, tak, za kubeczek z wodą. A teraz 100 zł, bo z tej szklanki był Osman. Tak, już zostało tam twoje DNA. No. Mamy zdjęcia, nagrało się. Że właśnie chyba problemem dalej wśród części osób jest to, że oni mają wartość, nawet tworzą coś, ale nigdy nic nie sprzedali. Mówisz o swoim przypadku? Już nie, bo sprzedaję Akademię Podnajmu. Widzowie wiedzą, którzy korzystają. Konsultacje również sprzedaję i bardzo niechętnie, ale to już kiedyś bardzo niechętnie podnosiłem cenę. Ale później zrozumiałem, że ta moja godzina jest warta. I dlaczego ja mam komuś sprzedawać? Ile kosztuje twoja godzina? 1000 zł w tym momencie. Ale mamy stary rok jeszcze, także myślę, że bardzo, bardzo chętnie podniosę tą cenę w przyszłym roku. Tym bardziej, że... A ile ją podniesiesz? Nie wiem jeszcze. A jaką liczbą ją pomnożysz? Może do 2, czyli 2000 zł za godzinę. 4? A czemu nie 4? Właśnie, to jest dobre pytanie. Czemu nie 4? No, różnica jest niewielka w czynności, po prostu piszesz inną cyferkę na początku. Tak, to w ogóle jest żadna zmiana. Jak ktoś będzie chciał to kupić i tak to kupi w kwocie wyższej, jeśli tego naprawdę potrzebuje, i jak już ten czas swój sprzedajesz, dajesz go drożej. Ale to powiedz, dlaczego jakby zaproponowałeś te 4000 zł za godzinę konsultacji? Masz jakieś doświadczenie swoje, że podnosiłeś cenę w taki sposób albo... No, to jest bardzo prosta rzecz, że za 4000 zł kupisz więcej rzeczy niż za 1000 zł. Więc czemu zabierasz sobie pieniądze? To po pierwsze, a po drugie, u mnie konsultacje kosztują niecałe 6000, 5900 i ja chcę, żeby ich ludzie nie kupowali ich. Ja chcę, żeby ludzie tych konsultacji nie kupowali. A kupują? Tak. Ale przychodzą inni klienci, to pewnie się no bo nie przychodzi... Inni klienci, jest ich mniej. Jak inny typ klienta, jest ich mniej. Czy ja nie chcę sprzedawać mojego czasu. Mam 2 małych dzieci, więc mam jeszcze mniej czasu na pracę, więc ja nie chcę mojego czasu sprzedawać. Jak już go sprzedaję, to za drogą, wysoką kwotę. I tak uważam, że ta kwota nie jest kwotą dużą, jak na to, co ktoś może do mnie wyciągnąć i zmienić swój biznes. Nie? Można tę kwotę odrobić wielokrotnie, wysyłając jeden mailing do bazy według moich instrukcji. Bum, nie? Zrobione. Ale odchodzę od sprzedawania mojego czasu, chcę sprzedać moją wartość, czyli nie, że kupujesz u mnie 60 minut mojego czasu, bo jest taki, wiesz, inny zawód, który pozwala kupować czas, czyli za pieniądze, to nie o to chodzi, ale możesz kupić wartość, jaką podczas tego spotkania dostaniesz. I jeśli ją zaimplementujesz, to ta inwestycja razy 10, razy 15, 20 jest zwracalna podczas tygodnia. To prawda. Pamiętam, jak robiłem konsultacje pierwsze z podnajmu, którym zajmuję się już chyba, będzie 7 rok, jak w styczniu 7 czy 8. Nigdy tego nie liczę, po prostu jakby to robię. I tej Akademii Podnajmu i tych konsultacji sprzedawałem bardzo mało. Dlaczego? Bo byłem praktykiem i trochę też się tego bałem. Pamiętam, że Akademia Podnajmu powstała z rekomendacji widzów. Część osób zadzwoniła do mnie, znajdując numer telefonu, napisali maila. Cześć Grzegorz, słuchaj, mam pytanie odnośnie tego rodzaju inwestycji w nieruchomości. I ja mówię, no spoko, nie? Masz chwilę. No, jak już odebrałem, to dobra, jedziemy. I wiesz, nie? Zajmę ci tylko minutkę, mam tylko jedno bardzo ważne pytanie. Ja mam tylko jedno ważne pytanie, dokładnie. I okazało się, że 15 minut ktoś mi zajął.
dostał odpowiedzi i powiedział spoko, dzięki, na razie. I się wyłączyłem. I później mówię, kurczę, naprawdę sprzedałem mu bardzo dużo wiedzy za darmo. Nie sprzedałeś. Nie sprzedałem, oddałem, tak. Możesz powiedzieć, zainwestowałem w relacje z nim poprzez danie mojej ekspertyzy. Nie, on nigdy więcej do mnie nie wrócił. Kto wie, może on polecił kogoś, ciebie komuś i nie wie, że to jest od niego. Nie wiem, właśnie. To jest dawanie tej wartości. Czyli ja mam dwie strategie. Jedna, albo drogo mój czas, albo za free mój czas, ale w skali. Czyli to, że mam ponad 1000 wideo na YouTubie, możesz tam się wszystkiego nauczyć. O wydawaniu książek, o brandingu, marketingu, o tym, co ja robię. Po prostu pokazuję to, co u mnie działa. Proszę. Ale ludzie chcą mieć jeszcze kursy. No to możesz sobie kupić u mnie kursy z tej tematyki pogłębione. Możesz sobie kupić książki, możesz sobie kupić konsultacje. Nie polecam, nie chcę sprzedawać mojej konsultacji. Ale jak bardzo chcesz, to trudno. Zaryzykuj. Ja robiłem też tak, że podnosiłem co klienta stawkę tam o 100, 2, 3, 5. Nagle doszło to do 6000. Ja nie chcę mieć klientów na takie kwoty. I to nie jest dlatego, że mi się w dupie poprzewracało, o Jezus Maria, nie? Ale mam inne sposoby zarabiania pieniędzy, że moja godzina czasu poświęcona na napisanie mailingu przynosi znacznie więcej sprzedaży niż moje konsultacje dla klienta. Ale mnie bardziej frustrowało to, że daję klientowi mój czas, rekomendacje, ale nie mam gwarancji, że on to wdroży. Czyli tak gadam próżnie, że tak klient zapłacił, gadam, ale fajnie jest. Często również oni kupują ten czas dlatego, że chcą czas Marcina Osmana. Że mają na wyłączność mnie i sobie gadamy o ich problemach, albo siadamy przy jakiejś kawie w knajpie i tam te konsultacje się dzieją. Są różne motywy kupna czegoś. Albo kupują na prezent dla szefa, albo dla żony. No dobra, to o konsultacjach już nie będziemy. Będziemy o tym, jaki kanał, no bo masz te wszystkie Instagram. media, właśnie Instagramy i tak dalej. Instagram Stories. No, ale pytanie jest takie. pytanie. Znaczy, nie, pytanie nie będzie takie, tutaj nie trafiłeś. Nie chodzi mi o to, który kanał jest najlepszy do sprzedaży, bo widzę, że bardzo dużo nagrywasz i bardzo dużo mówisz wprost, że to jest super książka, że po prostu kup, że tutaj jest paczka książek i jak sprzedawać. No po prostu mów o tym, że chcesz sprzedać, to zaraz do tego może wrócimy, ale chciałem zapytać o bezpieczeństwo może bazy, no bo w dzisiejszych czasach, kiedy ten Facebook, we wczorajszych czasach też, no to jest narzędzie, z którego my korzystamy, ale to nie jest nasze. Czyli na Facebooku nie jesteśmy u siebie, na YouTubie też nie. Wyciągając tych klientów, zapraszając do siebie, czyli budując przykładowo bazę, czyli mając maile do nich, mając sklep internetowy z książkami, no to mamy tych klientów u siebie. Ale to jest, uważasz, najbezpieczniejsze takie medium do sprzedaży dzisiaj? Mieć bazę? Moją strategią jest dywersyfikacja. Czyli jestem na Instagramie, Facebooku, YouTubie, TikToku, mam bazę mailingową, robię webinary, mam mojego YouTube'a, jestem na twoim YouTubie. To jest miks. Okay. Zakładając, że nam usuną YouTube'a dzisiaj, spoko, mam dalej Facebooka, Instagrama, TikToka i bazę mailingową. Usuną kolejne medium. Dalej mam kontakt. W najgorszej opcji mogę robić firmę książkową, która robi cold calling, robi telefony do naszych klientów. Mamy tych klientów przecież kilkanaście tysięcy w bazie już, do każdego mam numer telefonu. I może to będzie model sprzedaży przez telefon książek. Ja kiedyś o tym słyszałem, że właśnie baza mailowa, znowu do tego wracamy, tego przykładu kolegi, który sobie kupił coś wysyłając tylko jednego maila za kilkanaście tysięcy. Baza mailingowa jest bardzo mocnym narzędziem, na pewno. Tak. I to jest coś, co jest w stanie tak naprawdę zapewnić ci emeryturę w młodym wieku, tak? No jeśli tworzysz tą bazę, ona cały czas się tworzy, tworząc nawet darmowe lejki sprzedaży, jakieś i kursy, e-booki i tak dalej, osadzając to w internecie i dając możliwość dojścia do tego za jakiś webinar, czy jak to wszystko poukładasz, ja mówię, ja tego nie robię, więc nazywam to może po swojemu, ale zrobisz webinar, dasz dostęp do niego, daj mi maila, ja ci dam dostęp do webinaru. Masz maila, którego masz na zawsze. Jeśli ktoś o ciebie kupi, no to masz adres mailowy, adres do domu, numer telefonu, czyli w zasadzie dostajesz... No ten klient sprzedaje ci możliwość dotarcia do niego, nawet jeśli usuniesz się z internetu. Możesz mieć darmową emeryturę już w wieku, nie wiem, ty jesteś wiek 35, 36, no mniej więcej 37, 38, 39. Jestem od ciebie starszy, ale wyglądam młodziej. O kurde, skubany. Ja sobie pojechał marketingiem. Zaraz tutaj zapytamy widzów. Mam taką hipotezę, którą bardzo mocno wierzę i już wielokrotnie potwierdzona, że ludzi przed takim wymarzonym stylem życia, który chcieliby mieć, dzieli tylko 3 transakcje dziennie. Czyli jeśli masz 3 transakcje dziennie, no to możesz sobie budować już bardzo szczęśliwe, fajne życie. Powiedz, no ale jak to? 3 transakcje, książka, nie wiem, po 50 zł to jest 150 zł i jak mi ma to zapewnić wolność finansowa albo bazę mailingową? Ja mówię, no dobra, ale to jest początek drogi. Czyli jeśli ktoś potrafi zrobić 3 transakcje dziennie, no to on za miesiąc, 2, 3, za pół roku potrafi transakcje robić 4, 5, 6 dziennie i to jest wzrost przecież 200% rozwoju biznesu. Jak skupimy się tylko wyłącznie na celu dziennym.
Czyli nie pójdę spać, nie pójdę na obiad, nie pójdę na siku, dopóki nie zrobię tych 3 transakcji. Ty sobie patrzysz, jak możesz ten cel osiągnąć w najłatwiejszy sposób. Nie tworzysz kampanii marketingowej, bo to wymaga czasu, rozpędzenia i tak dalej. Nawet, nie wiem, czekanie na akcept reklamy na Facebooku trwa też tam x minut czy godzin. Nie masz gwarancji, że ta reklama będzie zaakceptowana, ale możesz napisać do Grześka: hej, słuchaj, widzieliśmy się tam kilka lat temu, wiem, że się tym zajmujesz, zrobiłem właśnie książkę w tym temacie, czy chcesz? I pytasz go tak albo nie. Jak chce, no to bierzesz numer konta, dajesz numer konta, otrzymujesz przelew i wysyłasz mu książkę. A jak nie, no to pytasz, czemu nie, czego mu brakuje. Może potrzebuje wspólnika, może potrzebuje kogoś, kto będzie pracował z nim bezpośrednio ramię w ramię, a nie zdalnie książką czy kursem, i walidujesz sobie te sposoby działania. Jak się obedrze tak marketing z całej zbędnej otoczki, to dojdziemy, że marketing jest narzędziem sprzedaży, nie odwrotnie. Czyli dobry marketing ma robić sprzedaż. A czy można robić sprzedaż bez marketingu? Można. A czy opłaca się robić marketing bez sprzedaży? No nie, bo to jest cały ten case, o którym mówiłeś wcześniej. Ludzie mają zasięgi, nie mają sprzedaży, albo muszą robić jakieś takie deale z partnerami, których by w życiu nie chciało robić. Nie wiem, pani, nie wiem, jest modelką, a promuje, nie wiem, Boże, jakieś krople do oczu na przykład, nie? Albo czemu ona nie ma kursu o tym, jak być modelką na przykład, albo książki, albo i kursu, i książki, i własnej pomadki do ust, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Jeśli ktoś płaci ci za zasięg na twoim medium, no to jest znak, że on ceni te zasięgi bardziej niż ty sam. Albo potrafi lepiej skeszować ten ruch, który tam przesłałeś. Dobrze, ale tu mówimy o kanałach, o zasięgach, które już są, czyli ktoś ma już YouTube'a, ma Instagrama, no bo jeśli masz, nie wiem, 50 obserwatorów na Instagramie, czy dopiero nagrywasz pierwszy filmik, jak zacząć sprzedawać od razu? Bo ten case bardzo prosty przykład. Wysyłając prywatne wiadomości. Prywatne wiadomości, czyli cześć, słuchaj, nagrałem filmik albo napisałam pierwszą książkę, ta książka ma 50 stron, no to jest pierwsza moja książka, ale ona jest o wychowaniu dzieci, nie wiem, nie chodząc do przedszkola, po prostu wychowanie domowe. Wiem, że jesteś mamą, albo że jesteś w ciąży, urodzisz za 3 miesiące. Czy chciałabyś taką książkę kupić? Czy pytanie, z jakiego powodu oni cię obserwują? Nawet nie musisz książki pisać. My robiliśmy tak na początku wydawnictwa, że pytaliśmy ludzi, czy ta książka, którą mamy, pomysł na nią, jest tym, czego potrzebujesz. Jeśli było tak, no to numer konta rób przelew. Jeśli nie, to pytanie, czemu nie kupujesz? To nie było takie chamskie, hej, czemu nie kupujesz, dawaj hajs, tylko dobra, no spoko, rozumiem, ale powiedz nam tak szczerze, czego ci brakowało w tym przedsięwzięciu. Ktoś mówił, że słucha tylko audiobooków. No spoko, no to w takim razie jak będzie książka i audiobook gratis albo odwrotnie, no to jest coś, co cię interesuje? Tak, jak najbardziej. No okej, dobra, będzie audiobook, bierzesz? No nie. Czyli to nie był prawdziwy powód. Ktoś nie chciał od ciebie kupić, ktoś tego nie potrzebował, ktoś nie czyta książek, patrzysz na prawdziwe odpowiedzi i tylko odpowiedź potwierdzona przelewem albo jego brakiem jest tą odpowiedzią, którą można brać jako wiarygodną do oceny, czy wchodzę w jakiś projekt. Czyli skuteczność. Znowu. Czyli tak, przelew, tak. A nie, że ja chcę to kupić, a później czekasz 2-3 tygodnie. No to skoro chcesz kupić, nic nie stoi na przeszkodzie, by kupić to dzisiaj. Nie, bo to trzeba czekać pół roku na książkę. Dobra, jak dam ci rabat 10% albo darmową dostawę dzisiaj, brzmi bardziej atrakcyjnie, no okej, proszę, w takim razie kwota będzie kwotą produkt plus darmowa dostawa. Ale to było ciekawe, czyli oczekiwanie pół roku na książkę, to ile sprzedajecie książek, które jeszcze nie istnieją? Wszystkie? Robimy teraz trochę inaczej, bo mają doświadczenie wydawnicze już spore i znając obsługi, szczególnie tegoroczne, drukarń, dostawy papieru, są duże obsługi technologiczne na poziomie produkcji książki. Więc ja uruchamiam produkcję pre-sale dopiero wtedy, gdy mam termin od drukarni, że tam książka będzie za 2 tygodnie w magazynie u nas, plus tydzień buforu sobie jeszcze daję na obsługę jakieś. Nie? Czyli ja teraz nie potrzebuję robić pre-sale'u wcześniej, wiem, czego potrzebują klienci, bo wydaję tylko takie książki, których oni potrzebują, chcą, autorów, których znają. I ten pre-sale nie jest potrzebny. Jest bardzo potrzebny na poziomie startu biznesu, gdy się nie ma wiedzy, nie czujesz tego rynku, nie masz kapitału. Mhm. A powiedz w takim razie, bo czym pomaga wydanie książki? Ja kiedyś dostałem propozycję, to już było lat temu kilka, dziewczyna miała takie możliwości, żeby wprowadzić książkę do Empiku. I ja tam jakieś pierwsze rzeczy biznesowe robiłem i ona mówi, jak będziesz chciał książkę napisać swoją, a ja mówię, jak książkę swoją? Co ty? Jak książkę? I jeszcze to było takie moje myślenie, że jak mogę ja mieć swoją książkę? Przecież ja nic takiego nie robię, tylko firmę. Na YouTubie, ale nie książkę, nie? Nie, to było kilka lat temu, nie miałem YouTube'a, więc po prostu byłem przedsiębiorcą.
ileś ten biznes lat już robię, kilkanaście, więc no, nie uważałem, że robię coś ponad to, co robią inni przedsiębiorcy, dlaczego ja mam się dzielić. Takie miałem myślenie. I ona mówi, Grzegorz, ta twoja książka będzie w Empikach w całej Polsce. A ja mówię, wow, super, no to brzmi dobrze. Jak będę miał to, bardziej to, że w Empikach będę w całej Polsce mnie zaciekawiło, niż to, że będę miał książkę wtedy. Czyli co, tak ci po gili ego, czy co? Że markę bardzo szybko można zbudować. Bo ja mówię, ale po co mi książka w Empikach w całej Polsce? A ona mówi... zarobisz na tym bardzo mało, taka była informacja od razu, że tam było 5 czy 7 zł z książki dla mnie, reszta to właśnie dla obsługa i Empik dostaje, ale bardzo szybko jestem w stanie być rozpoznawalny i ja mówię, to jest fajne, jeśli ja będę planował, bo wtedy tego totalnie nie planowałem, ale zostawiłem ten kontakt i mówię, okej. A później się dowiedziałem o tym, że można książki wydawać samodzielnie. Chyba Marcin Iwódź robił to jako pierwszy w Polsce, ale tak? Pani ci oferuje rozpoznawalność, więc bierzesz tę rozpoznawalność, idziesz do Żabki, bierzesz sobie, nie wiem, hot doga i kolę, czego nie polecam, ale jak już musisz, tam pani mówi tam, nie wiem, 7,50, ty mówisz, jestem rozpoznawalny. I tak już ten rachunek, takie piknięcie słyszysz na jej terminalu, okej, przyjęłam transakcję, dziękuję, miłego dnia. No nie. Jak ktoś mówi, że daje duży zasięg, ekspozycję, brand, mówi, ale wiesz, nie zarobisz na tym, no to what the fuck, nie? Tak, to było dla mnie wtedy dziwne. Mówię, 5 A ludzie na to idą, bo chcą zrobić zdjęcie tą półką z książkami empikowymi. To na pewno. I wysłać pytanie, czy to mamie. działa właśnie, no bo ci ludzie to robią, ludzie często... Wiesz, ile teraz jest rzeczy na świecie, które ludzie robią, których my nie rozumiemy, czemu tak robią, a to robią? Pytam marketingowo, bo to, co robią ludzie i nie rozumiemy, to my to rozumiemy, wielu nie, ale tam marketingu nie ma. Pytam właśnie o te sprzedaże. Czy Jest ogromny marketing w temacie, jakiego nie poruszamy teraz. Jest, ale nie z tej strony. Nie z tej strony. Dlaczego ktoś... Z właściwej, skutecznej, działają. Mega wyniki. Gada się, kurczę. Tak. Nie z tej strony, co... Oni po prostu lepiej rozumieją to, jak działa ludzki umysł. Ani ty, ani ja byśmy taką kampanię nie wpadli marketingową. Nie, tam jest... Bo my uważamy, że ludzie nie są w stanie takiego czegoś w ogóle kitu łyknąć. Są. Okej, Marcin, często słyszałem takie zdanie, że ludzie wydający pierwszą swoją książkę albo jakiś po prostu produkt mówią, wiesz co, ja wydam ten produkt, zrobię to, żeby ta marka się robiła, ale nie muszę na tym zarabiać. Powiedz mi, czy to jest dobre myślenie, czy w tym kierunku idziemy? Ja polecam każdemu, kto tak myśli, iść do wydawców, którzy tak chcą właśnie sprzedawać tą wizję, czy sposób wydawania książek. My robimy tak, że jak masz dobry produkt, fajną wiedzę, mega content, no to tym bardziej będzie nam łatwo na tym zarobić i tym bardziej twój brand będzie szedł sobie dalej, szerzej i tak dalej. I my też robimy sobie różne eksperymenty z wydawaniem książek. Wydajemy książkę albo mega tanio, albo mega drogo, albo jakiś miks, dajemy bonusy, wideo i tak dalej. Patrzymy, co działa, ale mamy tych sposobów 15-50, nie? Czyli teraz sam będę wydawał książkę z dużym wydawcą polskim, po to, żeby naszymi mackami sięgnąć tam, gdzie do tej pory nas nie było. Mnie interesuje to, żeby ta książka była jak najtańsza, żeby ją kupiło jak najwięcej osób, bo to przełoży mi się na sprzedaż głównych produktów, które u siebie już mam. Ale mówię, to ja jako autor, który książek napisał 10, 12, wydał książek kilkadziesiąt, plus pomógł kilkuset osobom te książki wydać, teraz, a nie odwrotnie. Rozumiesz? A czemu ktoś, kto nie ma doświadczenia w książkach, uważa, że trzeba robić od końca proces, a nie od początku? No, wydajesz książkę albo sam, albo z wydawcą. Możesz w obu opcjach zarabiać na tej książce przynajmniej 50%. Możesz być jej autorem, zarabiasz na przykład 10-12%. Możesz być jej sprzedawcą, masz ekstra 30 do 50% ekstra. Możesz być afiliantem dla tego wydawcy, masz ekstra 3%. Nagle okazuje się, że w takim układzie ty na tej książce zarabiasz więcej niż wydawca. No, wtedy ma to sens. Ale nie, że hej wydawca, tu masz moją wiedzę, zrób z tego książkę, ja chcę tylko mieć rozpoznawalność. I ta historia z Żabki, że rozpoznawalnością nie zapłacisz rachunków. No tak. A to powiedz, jeśli dzisiaj, bo sporo osób nas ogląda, które też działają marketingowo i się zastanawiają właśnie, kiedy zacząć, odpowiedź jest chyba zaraz, od razu, tak? Że nie czekać, no bo dlaczego? Dzisiaj podniosłeś cenę moich konsultacji do 4000 zł, no zadać pytanie, dlaczego? Kiedy podnosisz cenę? Dlaczego jest 2, a nie 4? No to jest dobre pytanie. Ale to też to pytanie, jakie sobie zadałem sam i ja i wspólniczka 2 dni temu, a propos cen naszych książek, że jest wzrost cen papieru prawie dwukrotny. Tak. Więc czemu my do tych książek nie dorzucimy chociaż piątaka od 1 stycznia, czy dychy, do każdej książki, którą my wydaliśmy? Czemu? No bo wydaje ci się, że klient zna cenę, ale wzrosły ceny materiałów. Jak ja dorzucę piątaka na każdej książce, no to ja nie mam więcej zysku, mam po prostu więcej, mam większy zysk, ale to nie jest zysk wynikający z tego, że zostaje ta piątka u mnie, tylko 4 leci do drukarni. Tych podwyżek, które oni mi zrobili. Tak. Więc nie ma takich darmowych obiadów, to wszystko musi iść równolegle. No słuchałem dzisiaj rano rozmowę z Romanem Kluską odnośnie właśnie wzrostu ceny
papieru, kartonu, styropianu, gazu, prądu, pokazywał swoje rachunki, znaczy pokazywał bardziej, czytał ceny. Jakieś aktualne wideo nowe, świeże? Dzisiaj z rano, tak, nam zależy, polecam Wojtka, z Wojtkiem rozmawialiśmy, też się pewnie spotkamy w nowym roku z panem Romanem, też się celujemy i myślę, że w nowym roku też się spotkamy. Ale mówię o wzroście tych cen. Czekaj, co miałem w głowie? Miałem w głowie właśnie ceny tych książek, ale chciałem zapytać o coś innego, czyli dla kogo to jest? No bo my mówimy o Instagramie, mówimy o tym, żeby się nagrywać, żeby robić relacje, żeby wydać swoją książkę. Ktoś, kto nas ogląda i mówi, no sorry, ja jestem lekarzem, albo wiesz co, ja jestem wulkanizatorem, mam dużą firmę wulkanizacyjną. Mówiliśmy tam o dziewczynach, które są na Instagramie, ona jest modelką, to może to bardziej pasuje. Czy dla każdej firmy, dla każdego przedsiębiorcy jest to, żeby on napisał książkę, żeby on zrobił kurs, czy żeby on założył sobie Instagram i mówił wprost, ej, chodźcie do mnie. Wiesz co, to co mówisz, to są opinie ludzi, którzy ci to mówią i oni nie chcą znaleźć rozwiązania, jak tego narzędzia użyć, tylko chcą mieć utwierdzenie w tym, że ja mam wulkanizację, gdzie ja panie tam będę opon na Instagramie polecał, na Instagramie są panienki z strojów kąpielowych, a nie od opon. No dobra, jak ona będzie trzymała oponę i stroju kąpielowym, no to masz w Instagram, nie? Szukasz... Ja pytałem właśnie w drugą stronę, żebyś mi to powiedział, że przykłady takie znasz, bo ja znam, na YouTubie jest firma polska, która dywany pierze. Pewnie znasz ten przykład, jak nie, to zobacz sobie na pewno, nie pamiętam. Pierze dywany. Lubuskie Centrum Prania Dywanów, czy coś takiego. I tam jest wyświetleń kilkadziesiąt milionów. Są filmy, wczoraj to widzieliśmy. Gość po prostu pierze dywan przez pół godziny i jest jakaś dobra muzyczka. Ale pokazuje, jak to zrobić? Tak, pokazuje. Widziałeś wideo, gdzie siedzi gość i pije whisky przy ognisku i tam nie ma nic więcej? Nie. Tak pije, tak dostojnie, tak. Słuchaj, taki trzeszczący ogień. Pijesz sobie z nim whisky. Okej. Czyli, czy ludzie myślą, że to musi wideo rozrywkowe? To może być wideo, jak wyprać samemu w domu dywan. No ale przecież mam pranie dywanu, jak ja mogę ludziom dawać informacje? Bo nie każdy będzie chciał ten dywan sam prać. Moja mama sobie sama będzie chciała go wyprać. Ja nie, ja chcę zadzwonić do nich, żeby przyjechali Ten po dywan. proces jest ciekawy. My wczoraj to obejrzeliśmy jako taki film na wieczór przez 15 minut. Ludzie mają różne fetysze. No ja rozumiem, że tak. Winko i pranie dywanów, ale ja to usłyszałem kiedyś, mówię, wiem, znajdę ten YouTube, bo ktoś mi powiedział, ja mówię, nie wierzę w to, mówię, nie wierzę w to i okazało się, że kilkadziesiąt milionów wyświetleń gościa, który pierze maszynami, pokazuje, jak ten proces wygląda. Jest kanał, nazywa się Kanal Gratis SE, to jest szwedzki kanał wędkarski, który ma kilkaset milionów odsłon, ich materiały. Robią zawody w łowieniu o koni. Mają 3 drużyny, one są po całej Skandynawii rozsiane, jest relacja na żywo, mają najnowocześniejszy sprzęt, wideo tłumaczone na wiele języków, produkują własne przynęty. Na tym evencie wręczenia nagród całe tłumy są w ogóle, mają swój podcast, no ale oni chcą to robić. Więc pytanie, czy ten ktoś chce to robić? Czemu, ktoś powie, że ma już 100 lat i on się tego nie nauczy. No nauczył się prowadzić samochód, nie umiał, a już potrafi. No to jest kwestia tego, ile energii trzeba włożyć w to, żeby się go narzędzia nauczyć. Nauczyłeś się Facebooka, no kiedyś to było dziwne narzędzie, pamiętam początki. What the fuck, o co w tym chodzi? Jakieś dziwne coś fit, co to jest? Tak samo TikTok, którego po raz pierwszy już zacząłem używać lat temu 2. Ja nie wiedziałem, co tu się kurde w ogóle dzieje. A Gary Vaynerchuk, autor, którego wydaliśmy, mówił o Musical.ly, poprzedniej wersji TikToka 2 lata wcześniej, przed tym, więc gdybym ja wtedy poszedł w pełne, głębokie takie, zanurzenie się w to narzędzie, gdzie zasięgi były jeszcze łatwiejsze niż teraz, no to może teraz TikTok był głównym moim narzędziem. Kwestia znalezienia formy, która do ciebie będzie pasować. Czyli ja mam względnie małe zasięgi, robiąc dużą liczbę pracy, mam tematykę biznesową, edukacyjną, nie kulinarną. Więc znowu pytanie, czy gdybym ja zrobił teraz odwrotnie, zrobił kanał kulinarny, gdzie będę sprzedawał na przykład jakieś tam rzeczy do kuchni z logiem Osmana, albo nie miał firmę od boksów takich cateringowych, albo robił jakieś warsztaty kulinarne, no to byłoby pewnie łatwiej, bo jest większe zapotrzebowanie na taką tematykę na poziomie statystyki, że więcej osób chce zobaczyć, jak robić idealnego kurczaka, albo jakieś wegańskie dania, niż osób, które chcą dowiedzieć się, jak sprzedawać więcej. Mhm. No. Dobra, zmieńmy trochę temat. Wróćmy do tych książek i do tych... Jakiś ciekawy temat. Tak, wreszcie jest. Kurczę, polityka, dawaj. A wiesz, że twoi widzowie, nie wiem, że wiedzą, że jesteś zabawny, sarkastyczny i złośliwy? Bo normalnie taki wideo jest taki poważny, tak, no. Że część osób może twoich żartów w ogóle nie łapać. Powiem tak, ostatnio trochę nagrywaliśmy filmów, gdzie musiałem trzymać... On dużo przeklina na offline. O kurczę. Ze Śląska jest. Nagrało się. No. Jest, taki 100%. Motyla noga. Motyla noga. Nie, to nie. Grubsze tematy tu wchodzą na Śląsku. Marcin, wydałeś tych książek sporo, sam napisałeś kilkanaście, tak powiedziałeś, ale chciałbym zapytać o
no bo wydałeś tych książek takich naprawdę twórców ciekawych. Mówiłeś o Garym, który jest bardzo znany na świecie i która z osób, którą miałeś okazję poznać, czy na żywo, czy jakoś wirtualnie, która z tych osób jakoś najwięcej cię nauczyła w życiu biznesowym, albo podała ci jakąś radę, albo powiedziała ci prosto w twarz, weź przestań pierdolić, tak? I weź się do roboty, podnieś ceny, bądź bardziej konkretny, zacznij sprzedawać dzisiaj, wyślij tego maila dzisiaj, nie ma że czekanie, tylko lecimy, nie? Nie wiem, jakaś rada, ty jesteś bardzo konkretny i ty mówisz o tym, dobra, robimy, a jest mnóstwo dzisiaj takich bananowych dzieci, które poznałem, 20-latków i młodszych często, którzy no, chcieliby właśnie dostać samochód, dostać telefon, dostać super laptopa, 5000, mieszkanie jeszcze od firmy i siedzę w biurze i klikam na Facebooku. No ale to trzeba na to wszystko zarobić i część osób tego nie rozumie, więc pytanie, czego ty się nauczyłeś? To działanie tu i teraz tym, co mam. Czy nie potrzebuję zasięgów ogromnych, produkować własnych albo sięgać po duże zasięgi, żeby rozpocząć, no bo ludzie chcą mieć efekt dużej sprzedaży, ale nie chcą zrobić tej pierwszej sprzedaży. Czyli moim wyzwaniem teraz jest to, że potrafię założyć nowe firmy od zera, ale wiem, jak te drogi mają dokładnie być poukładane, kolejne etapy, a już tego nie chcę robić. Już to przerobiłem. Więc teraz muszę nauczyć się inwestowania w czyjeś biznesy albo rekrutowania wspólników do biznesu, gdzie oni go operacyjnie wykonują, a ja jestem kapitałem albo doradcą, albo jestem ich influencerem. Jakby za free to jest mój wkład w to przedsięwzięcie. Czyli działanie tu i teraz z tym, co mam. Czyli są wokół nas klienci, ludzie szukają pomysłu na biznes. Kurde, no mogą iść, wyprowadzać psy i mieć taką smycz, która pozwala mieć 15 psów i okazuje się, że zarabiają, nie wiem, 300 za godzinę. 2 razy dziennie jeszcze to biorąc, taką, wiesz, model psiego wyprowadzacza. Tutaj w tym budynku pewnie jest 20 osób, które chętnie by za to zapłaciły. Masz sposób, jak zarobić dychę miesięcznie. Ale to jest nieatrakcyjne, gówniane i trzeba... nie wiem, być narażonym na śmiechy kogoś. Duży biceps trzeba mieć, jak 15 psów. No chyba przy pasie, to takie specjalne pasy. Aha, okej, no to bardziej. Takie coś, nie? Możesz tym samym osobom później... to jest początek biznesu, czyli najpierw sprzedajesz im usługę, wyprowadzę ci psa. Później będę dostawcą żarcia dla tych psów. Kup u mnie, przyniosę ci, mam swoją markę, albo wybiorę najlepszą markę, albo kupuję hurtowo tonę żarcia na te wszystkie budynki i wtedy mam taniej za kilogram, albo znalazłem promkę na... Mój case ostatnio. Kupuję żarcie dla psa, patrzę, że chcę kupić worek 6 kg, czyli na całe jego życie, bo to jest chihuahua, a patrzę, że cena jednego worka jest per kilogram wyższa niż cena pojedynczych worków po kilogramie. Czemu? Więc kupiłem 6 małych worków. Nie ekologiczne, bo dużo folii, ale znacznie tańsze. Więc takie, wiesz, rozwiązania. Szukanie, że jak tu już to robisz, widzisz szansę. Czy jest szansa zarobić 15-20% na cenie? Czegoś tego w ogóle nie mam, a jest to różnica w cenie, ten taki split w cenie pokarmu dla zwierząt. Może być zabawki, jakieś gryzaki, szarpaki i tak dalej, i tak dalej. Worki, rolki, wszystko. I nawet nie ruszyłeś się z tego adresu tutaj numer 12. Ale to dlatego, no bo ten przykład, dlatego dodajesz do swoich książek w swoim sklepie, cały czas rozszerzasz asortyment, mimo że mówisz, że zaczynasz od książek, od szkoleń, że jesteś edukacyjny, a masz tam kawę. Kawę, która pasuje do tego, że jeśli kupujesz książkę, to chcesz się napić kawy i niech to będzie kawa u ciebie kupiona. Dlaczego? Kawa Osmana, bardzo charakterystyczna, mając taki aromat ciasteczkowy, że jak pachnie, no, ją robisz, gotujesz, to pachnie w całym domu czy biurze. I nawet, to jest takie narzędzie aroma marketingu, że jak wysyłamy to kontrahentom i oni tą kawę wrzucają do ekspresu w biurze, wszyscy pytają, co za kawa, ona tak pachnie. Więc wiesz, wchodzisz tak jak węgorz do czyjegoś stawu i tam robisz swoją robotę. Ty jesteś przekonany o tym, co robisz. Zastanawiam się, z czego to wynika. Bo że to działa. Tak. Z przelewów, które wpływają od klientów, że to działa. I też daje ogromną... Ale kiedy był taki moment? No bo zaczynałeś i to nie działało, czyli zanim zacząłeś... Działało od samego początku, tylko była jedna transakcja, a nie 100 czy 1000. Pamiętasz pierwszą transakcję, co zrobiłeś, jakie działanie marketingowe, które dało ci od razu sprzedaż? Tą pierwszą. No oczywiście. Co to było? Był pomysł na książkę, że wydam książkę o tematyce biznesowej, która będzie mówiła o moich doświadczeniach. Wiedziałem, kto będzie autorem. Marcin Osman. Nie znałem tytułu, zawartość potrafiłem opowiedzieć, o czym ona będzie i zapytałem 5 osób, które wiedziałem, że mnie lubią, znają, były na moich szkoleniach jakichś czy spotkaniach, czy kupią. Zapytałem 10 osób mailem, z czego 5 powiedziało, że tak. No to spoko, wysłałem numer konta, przali pieniądze, temat załatwiony. I ja byłem w szoku, że to jest takie proste. Czyli to ja sabotowałem te transakcje, a nie, że klient nie chciał kupić. Jak nie zapytasz klienta, czy chce kupić, to on nie wie, to on pewnie nie kupi. No i to był początek wydawnictwa OSM Power i kilkaset tysięcy egzemplarzy książek sprzedanych później, czyli dzisiaj, pokazuje ci, jaki był początek. No właśnie taki. Może taką analogię do tego, co zrobiliśmy w
tamtym roku, w tym roku jeszcze, to było w czerwcu. W czerwcu tego roku uznaliśmy, że znajomy powiedział tak, a zrób konferencję taką dla przedsiębiorców. Ja mówię, po co? Przecież tego nikt nie kupi. Tyle tych konferencji, jeszcze z czerwiec, wszystko pozamykane, trudno. Ale doszliśmy do tego, że jeśli ludzie będą chcieli, to żeby to nie była konferencja taka wiedzowa, których jest dużo, że wiesz, sala 200 ludzi, wszyscy siedzą w tych garniturach i słuchają przez 10 godzin i są prelekcje, bo tego jest dużo faktycznie. Ja mówię, ja tego nie chciałem, ja siebie tam nie widziałem. Mówię, byłem kiedyś na takiej konferencji, fajnie, ale nie na ten etap. Dzisiaj nie chcę, może w nowym roku. Zróbmy coś takiego, żeby ludzie przyjechali i się pobawili, żeby przez weekend mogli odpocząć, pojeździć na kładach, do takich kładach, że będą je pamiętać i pamiętają i to się wydarzyło. Ale najpierw sprawdźmy, czy oni to kupią. I chcielibyśmy tam mieć przedsiębiorców, więc napiszmy post na Facebooku, że szanowni państwo, czy chcielibyście mieć taki wyjazd dla przedsiębiorców, którzy zarabiają co najmniej te 15 000 złotych miesięcznie w swoim gronie i nie będzie żadnych szkoleń, będzie po prostu chill out. Odpoczywanie, granie w piłkę, kłady, ognisko, będzie fajnie. No i okazało się, że komentarze zaczęły się pojawiać. Kiedy? I było kilkadziesiąt osób chętnych. Pierwszy termin nie pasował, więc okazało się, że drugi zrobiliśmy, ale wyjazd się udał. To był dla mnie może nie szok, ale to, że najpierw pytasz ludzi, czy oni to kupią, płacą ci jeszcze, a później organizujesz. Coś jak ta książka, czyli chcesz to kupić? Tak, no to wyślij kasę i robimy książkę. Czasami mówią, że nie chcą i masz spokój, bo tego w ogóle nie robisz. Tak. Mamy taki projekt specjalny, gdzie jest 53 uczestników takiej naszej grupy biznesowej i zapytałem, czy chcecie event. Poczekałem, aż wszyscy zobaczą wiadomość. Wszyscy ją zobaczyli i było odpowiedzi około 45, że tak chcą, ale niektóre z nich były, dobra, ale gdzie, ale jak, w jakim terminie, czy to luźne spotkanie, czy szkolenie, czy już się ten event bardziej krystalizuje, konkretyzuje, ale mi wyszło po tych odpowiedziach, że to nie są ludzie, to nie jest grupa, której 90% krzyczy, kupuję i jadę. Czyli to ja decydowałem, że tego nie robię. Czy ja nie chcę, wiesz, to są dwie strony. Ty możesz określić, czy chcesz to w ogóle robić, a klienci też mogą to określić, czy chcą to w ogóle kupić. Więc to nie jest tak, że musisz to robić, jeśli klient chce to zapłacić. Bo są inne sposoby na zarabianie versus robienie eventu, który zajmuje dużo czasu, energii, ruchomych elementów. Ludzie pytają, gdzie parking, czy jest śniadanie takie, czy są pokoje i tak dalej. Nie? Tak. Więc walidowanie pytając jest spoko, ale walidowanie skuteczne jest wtedy, jeśli są pieniądze z tego. Nie obietnica, tylko pieniądze. A jeszcze takie pytanie odnośnie ankiet, bo kiedyś usłyszałem, jakby pytam praktyka, bo część z tych rzeczy robi mój zespół i gdzieś tam na takich kolach czy spotkaniach przy kawie, jak rozmawiamy właśnie o tym, co nam się udało, jakie mamy sukcesy. Ostatnio mieliśmy takie krótkie, półgodzinne, bo zrobimy dłuższe spotkanie, jakie mamy sukcesy w tym roku, coś, co się udało, co faktycznie przeskoczyło nasze plany, bo zaplanowaliśmy to, ale jesteśmy dalej. Dlaczego jesteśmy dalej? Co sprawiło, że jesteśmy dalej? Jak możemy wykorzystać to, czego nie zauważyliśmy, że nam tak to urosło, że tutaj mamy więcej? Jakie mamy pomysły? Czy te pomysły są dobre? Jak je sprawdzić? Czy ankiety działają? No bo ankiety... Właśnie ludzie nam coś odpowiedzieli i ja mówię, czy oni naprawdę to chcą, czy oni tylko tak odpowiedzieli, żeby jak najszybciej ankietę nam wypełnić? Ja używam ankiet, jak robię jakieś nowe projekty edukacyjne, nie wiem, duże szkolenie online'owe, żeby potrafić dobrze opisać ofertę tego, co oni mogą kupić w Pre-Sellu. Okay. Jak robiliśmy ankietę, na której było prawie 600 odpowiedzi wypełnionych, tam było kilka pytań i ludzie się często wczuwali, były dużo odpowiedzi, to było o kursie o Instagramie, bodajże o Instagramie, i te ankiety pozwoliły nam mówić językiem klienta. Nie? Czyli ich słowami opisywałem produkt, dzięki czemu bardziej do nich trafiasz i pre-sale, który uruchamiasz, jest bardziej skuteczny. Czyli więcej osób kupuje, bo ich językiem napisałeś. Ale nie wierzę samym ankietą, czyli nie poszedłbym dalej z produktem, gdyby nie miał od nich przelewów na poziomie prostego landinga albo takiej strony opracowanej, wiesz, w 2 godziny z wyników ankiet. Bo to są najczęściej pytania, odpowiedzi, które się powtarzają i musisz skondensować je w takie konkrety, bloki tematyczne i poukładać, żeby to było czytelne. Czyli język korzyści. Na przykład były pytania o to, czy ten kurs będzie na zawsze dla mnie, czy czasowo, czy będą zadania, czy nie zadania, ile czasu zajmie mi zrobienie tego kursu. Zadania, wiesz, pytania, które sobie sam nie stawiam. Jak jest kurs, który daje mi odpowiedź, to go robię, a nie czy znajdę na niego czas. No, jak chcę, to go znajdę, a ludzie sobie patrzą przez inny pryzmat zakupowy. Trudne pytanie teraz, uważaj. Tak mi się wydaje. Żebym się wodą nie opluł. Czekaj, ja też się napiję. Do tego wracałem kilka razy w rozmowach z moimi gośćmi, przedsiębiorcami. A propos książek. Mało Polaków czyta książki. No ale jesteś w biznesie promocji czytelnictwa czy sprzedaży książek? Dobra, to trudne pytanie teraz będzie. Czy ty masz
masz tą firmę, masz tą księgarnię, masz to wydawnictwo, które te książki sprzedaje i ono sprzedaje, żebyś ty zarabiał kasę. No po prostu, to jest twój biznes. Sprzedajesz, zarabiasz kasę, wszystko się zgadza. Część osób kupuje te książki po prostu, żeby kupowało i zostawiało na półce. Czy tobie zależy, żeby jakoś tych ludzi zachęcić do tego, żeby oni czytali? Bo jak oni przeczytają, to wdrożą te rzeczy, one im poprawią realnie życie i oni później przyjdą i powiedzą, kurczę, naprawdę Marcin mi to pomogło, więc ja chcę następną, albo przyjdę na twój kurs. A jeśli on to kupi i zostawi na półce i nigdy nie otworzy, to tego nie sprawdzisz, bo nie wiesz jak, albo nie myślałeś o tym, to on powie, no kupiłem raz, ale już nigdy nie wrócę. Czy dbasz o to, żeby ten klient był powracającym, bo to jest ważne, żeby ciągle nie szukać nowych. Naszym hasłem jest czytaj i działaj. Czyli nam chodzi o to, żeby ludzie tą wiedzę implementowali, natomiast nie jestem naiwny, żeby wierzyć, że 100% osób, które kupiło książkę, kupują po to, żeby ją wdrożyć. Ludzie kupują książki z różnych powodów. Chcą dać komuś prezent, chcą mieć książkę, którą wszyscy mają wokół, oni też chcą mieć. Chcą się z niej czegoś nauczyć, potrzebują fragmentu tej książki, wycinka jakiejś tam części, chcą zobaczyć, jak ty tę książkę wydałeś, chcą ci się odwdzięczyć za coś, co im pomogłeś lat temu ileś. Nie wiem, kogoś po imprezie odwiozłeś do domu i on teraz, o przyjacielu, i on, książka, pyk, 5 dyszek, proszę bardzo. Tak jest. Są różne motywy zakupowe. Ludzie chcą być częścią społeczności klientów, która ma akurat ten produkt. Więc my się specjalizujemy w tym, żeby dawać dużo wartości dodanej, która może być na przykład w postaci kilkuset filmów na YouTubie, oglądasz za free, to nie musisz w ogóle płacić. Możesz coś kupić, ale nie musisz. I ta wiedza nie jest wiedzą rozrzedzoną, że no jest tam wiedza, ale nie da się w sumie z nic nie wdrożyć, bo trzeba dopiero pieniądze wyciągnąć, żeby można było coś konkretnego realizować. No i to jest budowanie brandu, który powoduje, że jak wymyślę sobie firmę robiącą garnitury na miarę, czy nie na miarę, no to mówię, hej, mam garnitury, już ta grupa ludzi jest. Czyli ja wierzę w to, że nie będę miał wydawnictwa zawsze jako głównego biznesu, tylko to będzie coś innego. Bardzo dużo pomysłów mam ostatnio wokół tematyki kulinarnej, na maksa dużo i sobie teraz rozkminiałem, w którą stronę z tym pójść. Widziałem, że bardzo mocno warsztaty się kulinarne rozwijają. Są różne opcje. Możesz robić warsztaty prywatne, możesz być takim private chefem, możesz mieć studio kuchenne, możesz mieć książkę o tym, co robisz, kurs, szkolenia online'owe, możesz być krytykiem, możesz szkolić restauracje, możesz szkolić pracowników, hotele, może być eventy firmowe w ramach hej, chodźcie na wspólne gotowanie, możesz sprzedawać własne produkty, nie wiem, swój własny makaron, nie? I tak dalej, i tak dalej. Pomysłów bardzo dużo. Ostatnio w pandemii, 1,5 roku temu, albo 2 lata temu, już to szybko leci, była taka firma, która sprzedawała takie małe zestawy winek. Winka przychodziły do domu, chyba nawet w tych zestawach większych z kieliszkiem konkretnym pod te wina i był taki webinar, spotkanie internetowe, gdzie ten krytyk... Co, czyli? Tak, że to po prostu wszystko trzeba było sobie otworzyć, usiąść spokojnie na te 2 godziny i było opowiadanie o winku numer 1, dlaczego... A całą paczkę otwarłeś przed webinarem już, nie? Nie, ja się dowiedziałem już po czasie niestety. I żałuję, mówię, kurczę, bardzo, bardzo fajnie. I sprzedało się to bardzo szybko i mówię, super, akurat moja Klaudia się interesuje, lubi wina, prowadzi winiarnię, więc jakby to jest taki temat, no troszkę gdzieś tam jestem z boku i mówię, fajny pomysł, fajny. Ktoś powiedział, wszystko zamknęli, nie da się pójść, a ktoś w tym momencie zrobił totalnie nowy biznes. Znaczy, jakby moją mega wartością i też przekleństwem jednocześnie jest to, że wchodzę do jakiegoś biznesu jako klient i widzę milion szans niewykorzystanych. I to po sumie aż trzęsie, że ludzie tego nie widzą. Dawaj jakiś przykład. Będziemy wydawać teraz książkę pod tytułem Alchemia Marketingu Dana Kennedy'ego, gdzie on właśnie opisuje złodziei twojego biznesu. Kto jest złodziejem twojego biznesu największym? Ty sam zabierasz sobie klientów, nie dbając o to, żeby oni wracali wielokrotnie do ciebie. Restauracja. Przychodzisz po raz pierwszy do restauracji. Zobaczyłeś na Instagramie jakiś tam food porn i tak dalej. Kumpel polecił, idziecie tam na obiad czy na kolację. Spoko. No i tam pani pyta, co chcesz, starter, drugie, coś tam, kawka, herbatka i tak dalej. No i płacisz rachunek, wychodzisz, nara, nie? Tyle. Byłeś tam, pokazałeś, że chcesz tam być. Teraz musisz sobie sam na ich Instagram wejść, sam na ich Facebooka wejść. Czemu pani nie wyjęła serwetki ze stołu, nie napisała tam deser w prezencie, zapraszamy kolejnym razem, dała ci tą serwetkę, nie ulotkę, serwetkę. To jest zupełnie inny klimat, zupełnie inna relacja. To nie jest kod rabatowy wydrukowany seryjnie dla każdego, tylko chce go wziąć. Nie czujesz się później frajerem, że zapłaciłeś pełen rachunek, a tam na ulicy ktoś daje przed wejściem ulotki 10% i myślisz sobie, no ale czemu ja płaciłem cenę wyższą, skoro w promocji dzisiaj wszyscy mogą mieć za 10%. Znaczy, że klient, który jest klientem obcym, a nie zaufanym jak ty, bo już wydałeś pieniądze tej restauracji. Czemu tego w ogóle nie ma? Czemu? Prosty zabieg. A jak myślisz, czemu tego nie ma? Bo ludzie mają mentalność biedaków i nie zależy na tym, żeby zarabiać więcej, po prostu. A z czego wynika ta mentalność biedaków? Z umiłowania do pogardy samego siebie.
Ludzie uważają, że nie zasługują, że nie są na tyle dobrzy, żeby coś tam. Interesuje ich opinia innych, czy ta restauracja. Ona się przejmuje opinią ludzi w internecie, ale sama nie wychodzi w kierunku inicjowania tych komunikacji z społecznością. Nie? Czemu nie ma na storiesie wyjazdu do kuchni, żeby pokazać, że jest czysto, że szef kuchni ma taki brzuch, a ten drugi gość jest taki chudy, albo że właśnie jesteśmy na zakupach i pokazujemy, jak wybieramy zakupy do tego wszystkiego, co będziecie chwilkę jedli. Czemu nie mogę w tej restauracji kupić sobie takiego zestawu DIY-a, że przy wejściu mogę sobie kupić wszystkie składniki na jutrzejszy obiad. Jestem tym zainteresowany. Mega case widziałem kafejki, która idziesz sobie na kawę, możesz kupić ich kawę, ale oni rozkminili, że też dużo resztek mają po tych kawowych takich, wiesz, kapsułkach, które się wytrzepuje do tych zbiorników z kawą, fusami. Więc zobaczysz, to może być idealna opcja na to, żeby na tym rosły grzyby boczniaki. Więc stworzyć taki blok pellet z tymi nasionami boczniaków, które są na ściółce zrobionej z resztek kawowych, nie? I to możesz sobie kupić u nich i widzisz, że te boczniaki rosną. To ekstra produkt w ogóle. Kurczę, to taką produkcję mini mogę zrobić w kuchni wczoraj. No. Ekspres czyściłem tak, i tej kawy tak. Faktycznie bardzo dużo się wyrzuca, tak, a to jest domowa kuchnia. I możesz dalej pójść w tych wyzwaniach. Czyli jesteśmy w miejscu, w którym my wydajemy już pieniądze, hotel, idziemy na basen i na kolację. Czemu nie mogę czegoś kupić? Albo czemu kupno czegoś jest tak niezadbane? Jakiś, wiesz, sklepik w kąciku, tam, w którym są, nie wiem, miody, t-shirty i kubki, nie? To jest ich sklepik, wow, nie? A czemu nie mogę sobie kupić cateringu na wyjazd, skoro mam podróż 7 godzin? Czemu oni nie pytają mnie, skąd pan przyjechał? No w Gdańsku mówię, że z Zakopanego. O, długa podróż, tak. Wie pan co, może zadbamy o wasze wyżywienie na całą trasę, mamy zajebiste boksy, tak właśnie wyglądają. Mhm. Czemu, nie? Więc te pieniądze z tych hoteli lecą później do Happy Mealów na trasie. Tak, tam to jest po prostu kolejka. Bo oni to rozumieją. Tak, tam jest kolejka. No temat, myślę, że na następną rozmowę. Taki jest w ogóle... kolejka bez limit. Tak, to jest masakra w ogóle. Sytuacja po raz pierwszy chyba w historii, gdzie ludzie, właściciele biznesu chcą mieć mniej klientów. Robią wszystko, żeby mieć mniej klientów. A Excel jest bezwzględny. Dokładnie tak. Marcin, myślę, że tutaj możemy postawić kropkę, żebyśmy czasowo nie przegięli i żeby ktoś nas jednak obejrzał i żebyśmy mieli chociaż 14 wyświetleń. Zobaczymy, czy się uda to takie wyzwanie na, no właśnie, nie wiem jeszcze kiedy. Posta na Instagramie. 14 wyświetleń i przebite, mamy sukces, także możemy wydawać wspólną książkę, opowiemy jak to było. Zobaczymy, kiedy to wydamy, bo nagrywamy w takim okresie przedświątecznym. Jak będę w tym swetrze siedział w lipcu u ciebie, to... 14 lipca, Marcin z gorączką. O, ciekawe. No to co, życzymy, ja zawsze życzę od jakiegoś miesiąca, bo usłyszałem i stwierdziłem, że to są dobre życzenia. Ostatnio zdrowia i wolności. Myślę, że to jest dzisiaj w cenie. A ty, Marcin, takie słowo na koniec dla naszych widzów? Zacznijcie sprzedawać. Dzisiaj, tu i teraz z tym, co macie. Dokładnie tak. Myślę, że to pasuje idealnie do ciebie. Zacznijcie sprzedawać. Ja będę na pewno konsultował to, co w nowym roku robić i jak jeszcze lepiej. Także dzięki za twój czas, Marcin. Proszę bardzo, przyjemność. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.